Siemanko, z tej strony Piotr z kanału Podróże Wojownika. 4. dzień w Syrii, jesteśmy w Aleppo. Dzisiaj ruszamy w stronę Damaszku, z powrotem noc będzie już w Damaszku. Po drodze jeszcze zwiedziemy oczywiście 3 miejsca prawdopodobnie. Mam trochę więcej info, nie wiem czy tak w ostatnim odcinku o tym mówiłem, że tam gdzie byliśmy w Homs, w miejscowości, wtedy gdzie był ten zamach dronem, było to na tą szkołę wojskową, zginęło 112 osób. 200 ponad rannych zostało, później wysłali siły, gdzie na teren rebeliantów też dodatkowo ludzie zginęli. No straszne rzeczy się tu dzieją, naprawdę straszne. Nie będę mówił, że mieliśmy szczęście i tak dalej, bo byliśmy w tym samym mieście. Byliśmy 2 km od tego miejsca. Zresztą ten atak był planowany dokładnie w to miejsce. Tam było dużo ważnych osobowości wojskowych, bo to było zakończenie jakiegoś tam kursu wojskowego, no takich typowo, takie wiecie, armia typowo tam była, plus oczywiście osoby towarzyszące ich, czyli cywile. No, dobra, jeszcze 2 odcinki z Syrii, także oglądajcie na bieżąco. My się właśnie pakujemy do busa i ruszamy. Jeszcze po drodze, póki jesteśmy w Aleppo. Patrzcie, jakie rozwalone. Pomiędzy tymi wszystkimi zniszczeniami idziemy zobaczyć, jak wygląda fabryka mydła. Jest to mydło tutaj z Aleppo, jest znane na całym świecie. Właśnie powiedzieli nam, że muszą nam pokazać. Także idziemy zobaczyć. Ale to miejsce tutaj to było tak niefartownie położone, że akurat tutaj musiały się odbywać te walki. Wszystko zniszczone. A ludzie tu otwierają biznesik. Akurat mi pan wołał, ale nie mogę iść, bo się śpieszymy. Naprawdę by się chciało kupić coś od każdej tej osoby, ale no nie da się po prostu. Nie da się pomóc każdemu, niestety. I dodatkowo wiecie, my nie mamy co z tym robić. Wczoraj kupiliśmy te mydła i tak dalej, my musimy je zostawić, bo po prostu kupiliśmy je, żeby je kupić i tyle. O, i tu jest ta fabryka mydła, patrzcie, jak się wchodzi. No i jesteśmy tutaj. Wszędzie mydło. No, pachnie mydło. No, pachnie, nie? Taką oliwą z oliwek, no nie, bo to jest naprawdę mydło z Aleppo. Jak sobie poczytacie w internecie, jest naprawdę bardzo popularne. To jest w ogóle chyba w jakimś tam rankingu ktoś mi napisał, że jest najlepsze jakościowo mydło na świecie w ogóle. I nie wiem, jak teraz to wygląda ze sprowadzaniem tego mydła, no bo wiadomo, po wojnie to się mogło trochę zmienić, ale przed wojną dużo osób mi naprawdę pisało, że nawet się zajmowało sprzedażą tego mydła w Polsce, dystrybucją. Ja nie wiem, ja się nie myję, to nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, nie używam mydła. Naprawdę to nie jest, to jest bardzo znane mydło, mydło z Aleppo. Myślę, że część z Was na pewno o tym słyszała. Okay, so first step, they add the water, then the olive oil. Now we'll see how they mix it here inside. They pump it to here. They pump. So what they put here? Olive شو oil? بتحطوا هون؟ هي البخار هذا بطبخوه هون على البخار الموالي كله على البخار Olive oil with water, and they cook it on stew. 400 lat już tutaj jest ta fabryka. Pomyślcie, ile to jest 400 lat. Parę pokoleń już tutaj robi to. It's all natural. To jest naturalne mydło, wiecie, nie jakieś tam chemiczne dodatki, chemia, tylko i właśnie też dużo, dobra, dużo, chyba z 2 osoby, ale że napisało mi, że na trądzik używały takiego mydła. Ja nie wiem, ale Nie no, to dużo, no. dużo. Nie, no, wiecie, więcej niż jeden zawsze to jest dużo już, nie? A czyli 2. W wielu listach pytacie mnie. Para ludzi mi mówiła. Parę osób mi mówiło. Mnie to w ogóle zaskoczyło,
bo ja wcześniej o tym w ogóle nie słyszałam i jak ogólnie napisało mi sporo osób, że kojarzy to mydło. Później kilka osób, że to mydło nie wiem, dystrybuowało, czy używało, czy sprzedawało. No i jeszcze właśnie dodatkowo kilka z tych osób, że na problemy skórne. Parę osób. Ciekawe. Jeszcze parę osób. Dwie. A pisało więcej niż parę, czyli 3. Sorry, jestem, wiecie, dopiero się obudziliśmy. Tak. Dopiero. 4 godziny tam. Po siłowni, po śniadaniu, po spakowaniu dopiero. Ale to niezłe mówka, nie kłam. Mam blond włosy, okej. Pan idzie nam pokazać, co jest na górze. لا تفتح لحدا. Widzieliście jakieś tyle mydła? هلو هلو. أول شيء هم يصبون. Hello, hello. شعبان. أول شيء يصبوه. Patrzcie. Ale weź jedno mydło, weź, no. Ja już kupiłam wczoraj, się muszę Ale- komuś ale dam komuś w Damaszku, no bo tu... Umyjemy się przynajmniej. Patrzcie. Taką pieczątką جبيلي. się robi znaczek. Jak w Kolumbii też tak robią. Na takich tabliczkach takie wzorki. Ale zaczynają te I sprzęciu taki. sprzęty. They wear wooden shoes. في واحد اثنين. A, to są buty. To butami sobie ugniatają i wycinają później kostki. هي ياس اللوح. عشان ما يكتب. Ale This is the size of the soap, the small one, and this they make it straight all Yes. the soap on the خمسة ستة خمسة ستة. تفضل 5000 mydełek robią dziennie. تفضلوا لهم. دليلة 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 شوف حطوها بقلب اللبس عشان ريحة اللبس بس لا شريحة ما تكون زي Podaję wąchać mydełka. a to pięknie pachnie. No nie, mało czuję ogólnie. لا لا ما لك دليلة دليلة ترابة حلبية. Weźmiemy z jaśminem i z... Takie coś jedno, co ja nie wiem, co to jest. Bardziej pachnie. Jakby ktoś chciał sobie zacząć handlować mydełkami z Aleppo w Europie, dajcie znać, damy wam kontakt do fabryki. Ciekawe, jak jest w ogóle z wysyłką i czy to jest w ogóle możliwe w obecnej sytuacji. Pewnie tak, no jak ludzie wysyłają. Oni to na pewno sprzedają na świat, to nie na pewno nie tylko idzie do Syrii. Zresztą mówił pan, że to idzie na Europę dużo. Do you know if they are selling this also abroad or just abroad as well? Okej, czyli też za granicą. 6 mydełek za 3 dolce. Szkoda, że nie możemy zrobić żadnego rozdania dla Was w prezencie. No, szkoda, szkoda. No niestety mamy bagaże full. Przyjechaliśmy do miejscowości Hama. Dlaczego też wam powiemy, tylko muszę znaleźć. Ten jak skoczył. O! Wielbłąd. Czekajcie, bo nie wiem gdzie ich zgubiłem. How many Okay. Maintenance work, which is cost too much because they made it from wood. Okay, but how many of them still work? About 4, but Ah, now okay. it's low season, so there's Low not a lot of water. No, właśnie mówię teraz o tych... jak to powiedzieć? Co to jest w ogóle? Wiatrak? Nie wiatrak. Patrzcie, no, zabrakło nam słowa, jak to powiedzieć, to jest... Jak to się nazywa? Ale teraz wyjdziemy na mądrych.
Mądrych inaczej. Mądrych inaczej właśnie, no. Oni tutaj uprawiają po prostu zboże i warzywa, dlatego ten system taki jakby wodociągowalny to też no kiedyś tak było, kiedyś w ten sposób tak naprawdę nawadniano ziemię. No ale zaraz wam to pokażemy dokładnie. A kiedyś w ogóle tutaj było 105 wiatraków, tylko nam po prostu z czasem zostało tylko tam kilkanaście. Wiatraków? Nie wiatraków. Boże, Jakie przepraszam. Nie wiatraków, tylko tych kół. Cool. I tutaj wam zaraz tutaj pokażę. O, tam widać jeden z tyłu. Cyk. Wtedy jest drugi. Już wam zaraz pokażę. Jo, tak to wygląda właśnie. Takie, wiecie, pokazali nam, ale taka ciekawostka po prostu. Jak dla mnie mało interesująca, ale może kogoś zainteresuje. Wiecie jak jest, mnie to bardziej interesuje. Życie tutaj takie bardziej lokalne, żeby pokazywać jak ludzie tu żyją i tak dalej. Na ulicy, co się dzieje, na jakichś targach, sklepach i tak dalej. A nie jakieś koła, które nawadniają. Wybierają wodę i nawadniają, bo to takie. Tak, The population is around. jesteśmy teraz w czwartym największym mieście w Syrii. Hama się nazywa. Idziemy teraz na jakąś szarmę i coś dobrego sobie strzamać. Arabskie jedzenie po prostu jest tak dobre. Co nie, Ala? No, Jakie arabskie jedzenie jest dobre? dobre, bardzo dobre, ja bardzo lubię. No, Ja w zasadzie tylko meksykańskiego nie lubię za bardzo. a ja lubię. Ale nie jadłam w Meksyku, to też. No właśnie. Powiedziałem w przyszłym roku do Meksyku, spróbujesz, to polubisz. Gwarantuję. Nasz przewodnik. Bardzo wam polecam jego biuro, naprawdę. Jak ktoś z was się będzie wybierał, to bardzo warto skorzystać z ich biura, bo jesteśmy zachwyceni po prostu tym, jak po prostu wszystko jest zorganizowane. Słuchajcie, ja uważam, że jak się ktoś będzie wybierał, to tylko z tym biurem, naprawdę, bo jest, nie dość, że jest tak profesjonalnie, jest tak fajna atmosfera, jest tak, nie wiem, domowo, przyjemnie i na najwyższym poziomie, I naprawdę. to nie jest żadna reklama, bo my normalnie płaciliśmy Tak, za to tak, wszystko, tak. tylko po prostu wam mówię, że oni są po prostu bardzo No, fajni. Naprawdę tak szczerze polecamy, tak ze szczerego serca. Niezła porcja. Nie ma tak strzamać dobrego kepsa na obiad. Teraz będzie czas, żeby się przespać, bo do kolejnego miejsca, do którego jedziemy prawie 2 godziny, czy troszkę jakoś mniej, jakoś tak. Patrzcie, jakieś ślady po kulach. Chciałem teraz zobaczyć zamek. Nie wiem, czy dam radę tutaj coś więcej pokazać. A, takie coś tu jest. A i coś zauważył. Mówię, że on szedł za nim. A, widok. O, nice view. Ten pan chyba naprawdę kocha swoją pracę. Ona opowiada tak wszystko z takim wielkim zaangażowaniem. My ledwo na oczy widzimy, bo jesteśmy tak zmęczeni, bo się obudziliśmy przed chwilą. On się naprawdę stara. So here it was the place for the most important nights here. To
tutaj You było can see this miejsce. from the decoration, like it's so fancy. Yeah, because People they are so bury it important, that so time. they didn't Yeah, need yeah. it. Więc tutaj jest miejsce dla najważniejszych, Jezu, jak się nazywają, rycerze. Bo żebyście wiedzieli, na początku byli krzyżacy w tym zamku, później wygnali ich muzułmanie, a później Turcy. Dobra, idziemy teraz jeszcze na wieżę zobaczyć widok. Jestem tak bez sił, że tak mi się nie chce, ale no cóż, trzeba iść. Ale to jest ciekawe, bo nie wiem, czy można mówić to słowo o tym. To na Isy? Nie, na N. A to nie wiem. Nie wiem. Nusra, bo ja na przykład nie wiedziałam, co to jest, ale właśnie zostało to wytłumaczone, że to jest też taka organizacja, słowo na T, nie mogę tego mówić, bo nie chcę, żeby tam się No. I tutaj stacjonował jej główny dowodzący i tutaj też został zabity. A historia jest taka, że mieszkał tutaj, dlatego że, wiecie, są grube mury, czuł się tutaj bezpiecznie i stąd dowodził swoją całą grupą T. No i pewnego razu albo prosił swojego takiego podwładnego, nie wiem jak to powiedzieć, żeby mu sprowadzał kobiety. No i w pewnym momencie zażyczył sobie jego siostrę albo żonę, już teraz nie pamiętam, bo i tak mówił, i tak nie wiem, która wersja jest ostateczna i dobra. No na co ten oczywiście podopieczny nie mógł się zgodzić i po prostu go zabił. I to było między albo... Tak, 2.12-2.14. 2.12-2.14, tak. No i później syryjska armia to przejęła, wygnała tych wszystkich wiecie co dalej, z powrotem, gdzie do Libanu ich wygnali, nie? No bo właśnie ta Nusra, nie wiem czy to można powiedzieć, nie wiem czy Grzesiek tego nie będzie musiał wypikać, bo nie wiem czy to nie jest tak samo jak AI. No właśnie też nie wiem. No to pewnie trzeba będzie to wypikać. No w każdym razie ta cała organizacja jest właśnie z Libanu, no ale trochę wykorzystali ten moment, że tutaj było gorzej i ten. No bazę tu mieli ogólnie dobrą, no nie ma co gadać, bo dookoła wszystko widać, mogli ich atakować chyba tylko z powietrza. A teraz podobno tutaj jest organizowany, oczywiście nie w Był. samym zamku, ten techno, jak się mówi, festiwal techno. Festiwal Techno tu był jakiś organizowany. Wyobraźcie sobie, w Syrii. No, to nie jest tak jak my sobie wyobrażamy, naprawdę. Znaczy No. też, ale też inaczej. Ale też już jest takie normalniejsze życie. Na pewno to nie jest mocno radykalny kraj, żebyście o tym wiedzieli. Absolutnie, absolutnie. This room and high area right up here, like control, looking Yeah, it's wrong everything. just. Now you have it like a few minutes, right? You will go up here to high area. You can see nice view around, like this way to Lebanon, this way to Homs, Tartus, Papita, will back here. Wjeżdżamy właśnie znowu do Damaszku. Idziemy do hotelu zostawić rzeczy, ogarnąć się trochę i gdzieś wychodzimy jeszcze coś porobić. To jest ostatni nasz wieczór w Syrii. W sumie nie, no jutro jeszcze też będzie, bo dopiero jutro w nocy lecimy. No i tylko wróciliśmy do Damaszku i od razu już więcej życia, więcej wszystkiego dookoła. No i więcej dobrego jedzonka, na które przyjdziemy później. Wiecie co, powtórzę to jeszcze raz. Naprawdę uważam, że zwiedzanie Syrii powinno zaczynać się w innym miejscu, nie w Damaszku. Bo w Damaszku jest całkiem normalne życie. Takie, o ile mogę tak powiedzieć, normalne w nawiasie. Ale w porównaniu do tego, co jest w innych miastach. Chyba się sobie teraz myślę, to jeszcze jeden odcinek będzie, bo jeszcze mamy tutaj coś do roboty jutro, bo jest plan na cały jutrzejszy dzień jeszcze. Ale tak sobie myślę teraz, że do Syrii na pewno nie zapomnę. To będzie na pewno kierunek, o którym będę wspominał nieraz. Jak ktoś będzie pytał, co widziałem jakiegoś, nie wiem, najstraszniejszego, no to na pewno to będą miasta syryjskie zbombardowane. I na pewno będzie też w tym. Hello.
Money, give me money. Give me money. I love money. I na pewno też będzie w tym ten chłopczyk, którego spotkaliśmy w Homs, który nam opowiadał swoją historię, swojej rodziny. Jak mama zarabia $12 miesięcznie i 7 płacą za wynajem domu, ciężko powiedzieć domu, na zbombardowanym osiedlu po prostu, jakieś mieszkanie. Trochę do opowiadania stąd będzie na pewno historii. No i wróciliśmy znowu do tego hotelu, w którym już byliśmy. Tu jest świetne miejsce. I do pokoju, w którym też byliśmy już. Dobra, idziemy na Miacho na chwilę. Dzisiaj już powiedzieliśmy Ayupowi, żeby sobie odpoczął. Także sami idziemy sobie pochodzić. Ale za bardzo nie poszalejemy, bo mamy dosłownie kilka dolarów, bo zapomnieliśmy wymienić. Mamy dokładnie przy sobie... Ty, czekaj, przecież mamy... Czekaj, $30 to jest 500 tysięcy? $6. $6. Mamy przy sobie $6, musimy za to zjeść i się napić. I powiem wam, że w tym kraju to nie będzie żaden problem. Bardzo dobrze pojemy na pewno i wypijemy jakiś dobry soczek. Nie pójdziemy na sziszę, no ale trudno się. Przecież szisza $2 kosztowała. No ale my mamy 6. Może się uda jeszcze. Zobaczymy. To są jakieś słodkie bułeczki, ale chyba jakieś dobre, bo wszyscy jedzą. Zobaczcie, bo drugą stronę się... O, oni lody mają jakieś. A, bo to są gofry i lody. Że nie mamy kasy. No, może nawet lepiej, bo przynajmniej nie będziemy słodyczy jeść. No, to prawda. Ale zjemy pizzę, tak? To lepiej niż słodycze. No. Ogólnie powiem wam, że lokalizacja naszego hotelu to jest chyba najlepsze, co nas mogło tutaj spotkać. Bo jesteśmy w samym centrum Starego Miasta. I tu wystarczy wyjść tylko 30-40 metrów i jesteśmy tu. I od razu wszystko mamy. Wszystko mamy oprócz pieniędzy, nie? Nie, no żartuję, po prostu nam się skończyła, zapomnieliśmy sobie wziąć od Ayupa, pożyczyć. No ale trudno. Na coś znajdzie. No wymienić. Pożyczyć do jutra. Tu? Ja tam dalej jadę, ale możemy to spróbować też. How much is it? 6,000. 6,000 to jest coś ponad $1. Dwa chcemy, tak? Tak, no. Błąd. To jest jednak jakieś 40 centów. Czy jakieś złote 20, złote 30 za kawałek pizzy. Wiecie co? Tak teraz przemyśleliśmy sprawę. Jednak mając $6 w kieszeni, to jesteśmy bogaci. Bo zjedliśmy w kawałku pizzy, zostało nam 5,20. To tak naprawdę jeszcze zjemy, napijemy się i może jeszcze na tą szyszę nawet wystarczy, jak dobrze pójdzie. Chociaż słabo iść do restauracji, tylko na samą szyszę za $2. To trochę takie słabe. Ale przemyślimy jeszcze sytuację. Jesteśmy tu ostatni wieczór. Dobra, idziemy dalej. Dobra, co jest następne, co jemy? Ja mogę to samo, było pyszne. Ale co... O, popatrz, tutaj. Na przykład, czyli to jest 80 centów, czyli jest 40 centów, tak? To jest takie... To jest 45 000, a nie 9. A, dobra, sorry, myślałam, że to jest 4... A, dobra. To pewnie za kilogram To jest cena, nie? to jest $3. 45 000. A, dobra. Jezu, ja jestem beznadziejna z takiego liczenia. A to, czyli koszt jakieś 60 centów, powiedzmy. 7? No nie, no to za $1 dostałem 15 000, że to jest niecałe 50 centów. Aha, okej. Czy jakieś 2 złote za to. Ładnie wygląda, ale ich słodycze nie są. Ale ja bym coś zjadł, ale najpierw zjadł coś normalnego, a później wrócimy. Jakbyśmy się gdzieś mylili w liczeniu, to normalna sprawa.
A czego nie Ala nie, w matematyce to tak. Prawda, ale ogólnie jesteśmy też już trochę, wiecie, zmęczeni. No, trochę bardzo. O, tu jest jakieś ciekawe jedzonko. No ale dobry był pan. Daje nam powąchać paseczek z perfumy. Mówi, my friend, for free. Ale nie, ogólnie bardzo są mili, że nas mówią welcome to Syria, w ogóle tacy uśmiechnięci, życzliwi, naprawdę. No. A co to jest? A, to jest lemoniada, ale to z lodem lepiej nie testować. Ja dopiero się wyleczyłam z zatrucia, już nie chcę na razie. No, nie ma co. Dajcie znać w komentarzach, kto z was myślał o takim kierunku właśnie, jakim jest Syria, żeby się tutaj wybrać. No to jest ciekawe, no jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć, to tutaj nie jest taki kierunek za bardzo, gdzie ludzie chcą przyjeżdżać. Chociaż poznałem dużo osób, które właśnie chcą, a byłoby już były. No ale naprawdę, no dla osób wrażliwych to na pewno nie jest kierunek po tym, co można tutaj zobaczyć. Ale myślę, że na pewno odwiedzenie takich kierunków dużo uczy. Na pewno. Lekcja pokory. Duża lekcja pokory. To jest jakieś arabskie pamiątki, ja nie będę pokazał, bo zaraz chłopak będzie chciał coś sprzedać. Hello. Ale nie powiem, że Patrzcie, jak nie zjadła. fura. A nie, oni tu sprzedają dywany. Ja myślałem, że to jest... A nie, no chyba tak też. Nie, no Chociaż nie, wystawa. to jest wystawa, no bo To tak. jest prezentacja dywanów. Myślałem, że tak zabezpieczają samochód eleganckimi perskimi dywanami. Ale ja myślę, że w jakimś fajnym wnętrzu taki dywan, takim designerskim tym, wyglądałby super. Ale naprawdę ładne niektóre te dywany, tylko nie ma jak ich przewieźć. Nie no, normalnie do pleca, na plecach tak. Ale... Założyć tak do tyłu na nasza plecy gra elegancko. Z naszego wyjazdu do Pakistanu, ja że kiedyś tak wiozła, nie będę tylko skąd taki dywan z Kolumbii. No może nie taki, no. No, Może trochę mniejszy. Nie taki wielki, ale wiozła dywan. Taki wiecie, 2-metrowy na plecach, do plecaka przyczepiony. Marzenka to miała takie świetne historie podróżnicze. Naprawdę, jak się siadało przy ognisku, to było niesamowite. Posłuchać tego wszystkiego. Kunafa, no to jedliśmy kunafę. Kunefę. No. Jedliśmy to w Jordanii. Jordanii. W Jordanii byliśmy takim jednym właśnie z najbardziej znanych miejsc na tym kunafę. Ale to było Kunefę chyba. Kunefę. Ale to tam było dobre. To jakieś popularne miejsce, bo jest ogromna w ogóle kolejka. Co? Dali nam za darmo. O ja. Prezent, żebyśmy spróbowali. O, jejku. Thank you. Pokaż, co dostałeś. Jeden z czekoladą, drugi z serem. Chłopaki zapytali, skąd jesteście, z Polski. I nam dali rogale, powiedzieli, żeśmy sobie zjedliśmy, powiedzieli, że to jest prezent. Aż dziwne, że nas lubią, bo tutaj raczej mogliby nas nie lubić. Mili goście. Bardzo mili. Nie ma tak jak wyjść z chałupy z $6. Wracacie do domu, macie tyle jedzenia, że pewnie nie przejemy. Drugą stroną może. To 2 kawałki pizzy już zjedliśmy duże, tu mamy jeszcze kolejne Właśnie 3. Bułki do zjedliśmy sobie. 2 kawałki pizzy i kunefę, tak? Kunefę jeszcze zjedliśmy właśnie. No. Samo kunefę kosztowało jeszcze 70 centów czy 60? No. 65 przypuśćmy. Szok. Ale się śmieję, ale mi się wina napiłem, więc za $3 na pewno butelkę tam starczy jeszcze. No i dobra, na sam koniec, podsumowując dzisiejszy dzień. Dzisiaj był, wiecie, dzisiaj było spoko, no wiadomo, w Aleppo. Byliśmy tam jeszcze w tej fabryce, tam dookoła, wiadomo, wszystko rozwalone i tak dalej, no. Bardzo źle się na to patrzy. Chociaż powiem wam, że po 3 dniach, już jak widzicie te zniszczenia, to zaczynam trochę rozumieć, że ci ludzie są trochę przyzwyczajeni do tego widoku. Wiem, że to może źle brzmieć, ale uwierzcie mi, że jakbyście tutaj byli, to po paru dniach już rozwalony budynek nie robi takiego wrażenia na was jak pierwszy dzień, jak się to zobaczyło. W pierwszy dzień byliśmy w takim totalnym szoku. Tak nas to w ogóle przytłoczyło wszystko i tak dalej, że nie fajnie się tutaj było, no uwierzcie mi.
Później na drugi dzień jak się dowiedzieliśmy o tym, że było to bombardowanie, znaczy ten dron wybuchnął, ci ludzie zabici i tak dalej. No nie było fajnie, naprawdę nie było fajnie. Dzisiaj, teraz aktualnie jest 5. dzień, ale to będzie w kolejnym odcinku. Mamy bardzo fajny plan jeszcze na dzisiejszy dzień. Ajub, chłopak z biura podróży właśnie, który nam tutaj wszystko organizuje, powiedział, że zrobimy jeszcze dzisiaj naprawdę fajny odcinek. Także serdecznie Was jeszcze zapraszam. No i w nocy będziemy lecieć już do Iranu. Znaczy na początku lecimy do Turcji i z Turcji do Iranu. No, sytuacja na świecie troszkę się zmienia, szczególnie tam przy jednej granicy tutaj. No i lecimy dalej. Tak był taki plan, żeby lecieć. Miejmy nadzieję, że szybko się to tam skończy. Tak, dzięki wielkie, że oglądaliście. Jeśli ktoś chciałby wspierać nasze podróże, zawsze pamiętajcie, możecie jakiś produkt kupić. Są czapeczki ładne z Extreme Hobby, koszulki, dużo innych rzeczy, także zapraszam serdecznie na stronę Extreme Hobby. Wpiszecie w Google Extreme Hobby podróże wojownika, to zobaczycie, może wyskoczy Wam na pewno z ponad 30 różnych produktów już, także polecam serdecznie. No i co, dziękuję, że oglądaliście kolejny odcinek. Jak nie widzieliście jakiś z Pakistanu lub z Libanu, aktualnie jak nagrywam to wlatują z Libanu odcinki i powiem Wam, że naprawdę są bardzo dobrze zrobione. Myślę, że na pewno Wam się spodobają. Jeśli nie widzicie jakiejś serii, też serdecznie zapraszam. I dzięki wielkie, że jesteście z nami, że nas wspieracie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. I pamiętajcie, że będzie jeszcze jeden odcinek serii.